Cześć, witam Was serdecznie moi drodzy widzowie kanału Brunonson Live Mode On. A co ta ręka mi tak chodzi? A to dlatego mi tak chodzi, ponieważ przyjeżdżając do tego kraju gestykulacja jest na równi z językiem i właściwie powinienem powiedzieć ciao, buongiorno, benvenuti a Padova. Dzisiaj zapraszam Was do Padwy, miasta, które leży troszeczkę poza turystycznym szlakiem, ale jest bardzo ciekawe i warte odwiedzenia. Także zaczynamy! W sercu Wenecji Euganejskiej leży miasto, które od wieków karmi duszę i zmysły. To kolebka nauki, sztuki i kultury, gdzie średniowieczne mury szepczą historię Galileusza, freski Giotta wciąż rozświetlają mrok kaplicy Skrowenich, a niezliczone zabytki dowodzą, że czas działa wyłącznie na ich korzyść. Ale tu ważna jest nie tylko przeszłość. To miasto, które żyje tu i teraz, niespiesznie, z rozkoszą smakując każdą chwilę. To gwar rozmów na okazałych miejskich placach, zapach porannego espresso i smak tiramisu jedzonego bez pośpiechu. To także Aperol Spritz w dłoni. Idealne dopełnienie lokalnej wersji La Dolce Vita, niewymuszonej i pełnej uroku. Taka właśnie jest Padwa, kwintesencja włoskiego stylu życia. Oto Caffè Pedrocchi i kawa od 1831 roku. Mam zielone wąsy. Aperol Spritz powstał w Padwie. Jestem na największym podobno placu we Włoszech. To jest plac Prato della Valle. Ma kształt takiego właściwie owalu, otoczony jest rzeką, takim kanałem i na środku jest wyspa, na którą można dostać się 4 mostami po 4 stronach, a dookoła całej tej tutaj wyspy, po 2 stronach są pomniki upamiętniające zasłużonych ludzi dla miasta Padwy, ale znalazłem też polskie akcenty. Podoba mi się taka chilloutowa atmosfera, jaka tutaj panuje. Wszyscy sobie leżą, rowery leżą, gadają, coś tam jedzą, popijają. Fajnie, a jeszcze w tle muzyczka taka typowo włoska, którą intonuje pan pół na pół z syntezatora i trochę grając na gitarze, więc miejsce na odpoczynek idealne. Prato della Valle. Piękny plac, można sobie pospacerować. Można sobie również odpocząć na placyku. Tutaj wiele osób leży sobie na trawie, całują się, więc takie trochę też miejsce dla zakochanych. No ale ja lecę dalej. Za chwilę mam zamiar wejść do kościoła Świętej Justyny. Bazylika Świętej Justyny w Padwie została wzniesiona na miejscu pochówku Świętej Justyny, męczennicy ściętej w 304 roku za wyznawanie wiary chrześcijańskiej. Pierwsza świątynia powstała już w V wieku, natomiast obecna renesansowa budowla pochodzi z lat 1532-1580. Charakterystyczna ceglana fasada o surowym wyglądzie z trójkątnymi szczytami i dużymi rozetami przypominającymi plaster miodu nadaje jej wyjątkowy styl. Imponujące wymiary, długość 122 metry i szerokość 82 metry oraz 8 kopuł, z których 4 są dominujące,
czynią ją jedną z największych świątyń chrześcijańskich. W jej wnętrzu przechowywane są relikwie świętego Łukasza Ewangelisty oraz świętego Prozdosima, pierwszego biskupa Padwy i patrona miasta. Obecnie bazylika pełni funkcję parafii prowadzonej przez zakon benedyktynów. To jest Bazylika Świętego Antoniego. Kościół zbudowany w XIV wieku, największy w mieście i jeden z największych i najczęściej odwiedzanych w całym regionie, tutaj w północnych Włoszech, w regionie Veneto. W środku można znaleźć relikwie oraz grobowiec Świętego Antoniego, stąd też jest to centrum pielgrzymkowe. I właśnie nawet spotkałem grupę z Polski. Bazylika Świętego Antoniego w Padwie to jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych we Włoszech i duchowe serce miasta. Została wzniesiona po śmierci świętego Antoniego w 1231 roku na miejscu dawnego kościoła Santa Maria Mater Domini. Styl świątyni stanowi unikalne połączenie romańskiego, gotyckiego, bizantyjskiego i renesansowego. 8 kopuł inspirowanych architekturą bizantyjską, smukłe dzwonnice oraz masywna ceglana fasada z rozetami i łukami tworzą imponującą sylwetkę. Wnętrze zachwyca freskami, mozaikami i rzeźbami, w tym dziełami Donatella. W północnej nawie znajduje się kaplica świętego Stanisława, ufundowana przez polskich studentów w XVII wieku. Zdobiona freskami Tadeusza Popiela, ucznia Jana Matejki, przedstawia Matkę Bożą Częstochowską i Ostobramską oraz polskich świętych. Święty Antoni został pochowany w bazylice zgodnie ze swoją wolą. W kaplicy relikwii przechowywane są m.in. jego język i szczęka, zachowane w cudowny sposób, co przyciąga miliony pielgrzymów rocznie, proszących go o wstawiennictwo w sprawach zagubionych i duchowych. Dołączam swą prośbę za wszystkich, którzy sami się pogubili w pędzącym świecie, aby odnaleźli swój cel i po prostu byli szczęśliwi. Jednym z najbardziej sprzyjających kontemplacji miejsc wokół Bazyliki Świętego Antoniego w Padwie jest krużganek magnolii. Swoją nazwę zawdzięcza majestatycznemu drzewu magnolii, które rośnie w samym sercu zielonego patio i zostało zasadzone w 1810 roku. Włoskie uliczki i podcienia, które mi przypominają Bolonię. Podcienia są fajne, ponieważ chronią przed upałem i przed deszczem, więc można zwiedzać miasto w lecie, naprawdę, a tutaj upały potrafią być okrutne po 35-40 stopni, albo nawet w deszczu, czyli jesienią, albo zimą na przykład. Więc na pewno nie zmokniecie, a podcienia dają taki przyjemny chłodek. Ciekawostka komunikacyjna z dziedziny transportu publicznego. Zobaczcie, tramwaje mają tutaj jedną szynę tylko i jak się przyjrzeć, to mają po prostu koła z oponami, tak jak autobusy. O, dokładnie takie same. Zobaczcie. No normalnie jedna szyna. Nie wiem, jaki jest komfort podróży. Muszę się przejechać takim tramwajem, żeby sprawdzić, ale z zewnątrz wygląda super. Lubię we włoskich miastach to, że tutaj w ciągu dnia panuje taka senna atmosfera. No oczywiście to wynika z pogody, ponieważ jest tu gorąco i raczej ludzie chłodzą się w domu niż siedzą na mieście. Turyści się denerwują, że nie ma gdzie zjeść, wszystko pozamykane, ale trzeba się postawić jakby po tej drugiej stronie. Jednak ta atmosfera się udziela,
jest taki spokój. Czasami przejedzie samochód, częściej przejedzie motor i narobi hałasu, tak jak zaraz właśnie się tutaj zbliża, o już słychać. Ale generalnie skuter i to jeszcze Vespa, ale super. Ale generalnie to jest czas na siestę i na odpoczynek i ja jak najbardziej jestem za tym, mimo że w naszych warunkach człowiek pracuje non-stop i jakoś po prostu się nie da. Dlatego będąc we Włoszech trzeba się przestawić na ich tok myślenia i na ich po prostu zwyczaje. Bo to naprawdę fajne, pomaga i nie zaszkodzi na pewno. No właśnie, już się siesta kończy, zachodzi słońce, o właśnie, zachodzi słońce, jeszcze ostatnie podrygi słońca, więc właściwie to mogę już zdjąć okulary. Zachodzi słońce, zaczyna się ruch w mieście i to jest najlepsza pora, żeby wyjść na tak zwane aperitivo i usiąść sobie gdzieś na jednym z placyków właśnie na aperitivo. Jeżeli nie wiecie, co to jest aperitivo, to obejrzyjcie mój film o Rzymie, tutaj na przykład, bo tam tłumaczę, że to nie jest tylko drink, ale to jest taki zwyczaj wyjścia na drinka, gdzie się dostaje również jakąś przystawkę, wyjście na drinka po południu przed kolacją. I to jest właśnie najlepsza pora teraz, o ile mnie coś nie przejedzie, żeby się po prostu zrelaksować na aperitivo. Po całym dniu łożenia po mieście należy się aperitivo. Aperitivo to nie jest tam drink tylko, tutaj mamy Aperol Spritz, o którym za chwilę Wam powiem, ale też dodatki, przystawki, takie przekąski. Tu mamy chipsy i jeszcze dostałem oliwki. Zamówiłem sobie jeszcze kanapeczki tramezzini, bo jestem trochę głodny, ale wróćmy do Aperola. Aperol powstał podobno właśnie w Padwie i był nazywany wcześniej drinkiem albo napojem Padłańczyków, tak poprawnie. A teraz to jest Aperol znany na całym świecie, więc ja go piję w miejscu, gdzie po prostu powstał. Wasze zdrowie i do zobaczenia. Poranek w Wenecji, a właściwie w Padwie, która również posiada system kanałów, niegdyś wykorzystywanych do transportu towarów i ludzi. Dziś to raczej urokliwy dodatek niż dominujący element urbanistyki, choć wciąż można wybrać się łodzią na przyjemną przejażdżkę. Miasto budzi się powoli do życia, a między kamienicami przebijają się pierwsze promienie słońca. To idealna pora na poranne cappuccino i spokojne odkrywanie kolejnych zabytków. Jestem na Placu Katedralnym, a jak Plac Katedralny, no to oczywiście musi być katedra. Tutaj z drugiej strony jest Duomo, czyli katedra w Padwie. Prezentuje się dosyć skromnie w porównaniu do Bazyliki Świętego Antoniego i Kościoła Świętej Justyny, a to dlatego, że jej fasada nigdy nie została ukończona zgodnie z planem. I podobno katedra wygląda lepiej z tyłu niż z przodu, a ja sprawdzę nie tylko tył, ale też środek katedry. Katedra w Padwie, choć nie jest tak rozpoznawalna jak na przykład Bazylika Świętego Antoniego, stanowi istotny punkt na mapie kulturalnej i duchowej miasta. Jej architektura łączy głównie elementy renesansu i baroku, wzbogacone o detale romańskie. Wnętrze zachwyca surowością oraz monumentalnością, a na zwiedzających czekają liczne kaplice, baptysterium z dziełami sztuki oraz barokowy ołtarz w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Pierwsza katedra powstała już w 313 roku, a obecny wygląd katedry to rezultat przebudów prowadzonych od XVI do XVIII wieku, według projektu Michała Anioła, choć ostatecznie realizacją zajmowali się inni architekci. Fasada pozostała nieukończona i dodatkowo została uszkodzona podczas bombardowań w XX wieku. Jestem na Piazza dei Signori. Dzisiaj na tym placu jest rynek,
taki flea market, rynek staroci, różnych innych rzeczy. Natomiast najładniejszy budynek, który jest na tym placu i który mnie dzisiaj interesuje, to jest właśnie ta wieża. To jest wieża astrologiczna z XV wieku, a na tej wieży widzimy niebieski zegar po środku. Zegar, który do dzisiaj starożytną metodą odlicza czas, godziny, oczywiście, godziny, dni, miesiące i dookoła jeszcze ma wianuszek znaków zodiaku. Ciekawa historia się z tym wiąże, ponieważ jednego ze znaków brakuje. Jest to znak wagi. Przypomina mi to historię z Brna, identyczną zresztą. Tam dotyczyło to ratusza i wież na ratuszu. Otóż wykonawcy nie otrzymali odpowiedniej zapłaty za swoją wykonaną pracę i tak jak w Brnie na złość jedną wieżę wykonawca przekrzywił, to tutaj zapomniał umieścić znaku wagi. Więc ja jestem dzisiaj w Padwie przy zegarze astronomicznym, godzinę odlicza idealnie, natomiast wagi nie ma. Ten dostojny plac wraz z wieżą meteorologiczną przyciąga nie tylko turystów i handlarzy z bazarku, ale także artystów amatorów, którzy próbują przelać na papier własną wizję piękna tego miejsca. Jestem w centrum Starego Miasta w Padwie, w Palazzo della Ragione, a pode mną plac, jeden z dwóch placy, na którym mieści się ten pałac, Piazza delle Erbe, a drugi się nazywa Piazza dei Frutti, właściwie frutti, owoce, to dzisiaj mamy tutaj, na tym targowisku, bo tam są jakieś ciuchy. I to jest świetny moment, żeby pokazać Wam mapę miasta z zaznaczeniem najciekawszych atrakcji i miejsc, które możecie odwiedzić, będąc w mieście. A oto mapa Padwy i największe atrakcje. Jestem teraz w tym miejscu, w Palazzo della Ragione, przy Piazza delle Erbe. To jest właśnie ten plac, na którym dzisiaj mamy rynek. Owoce, warzywa, kwiaty i tak dalej. Po drugiej stronie jest Piazza della Frutta. Obok mamy Piazza dei Signori z tą wieżą astrologiczną. I to jest całe centrum, tutaj jest Stare Miasto, tutaj mamy katedrę i w dół, idąc w dół, mamy Bazylikę Świętego Antoniego, ten duży plac Prato della Valle, tu są ogrody botaniczne i tu jeszcze jest Kościół Świętej Justyny. To jest całe Stare Miasto, a tutaj u góry mamy sławną kaplicę Skrowenich z freskami Giotta. Więc i tu w tym obwodzie zamyka się Stare Miasto w Padwie. Palazzo della Ragione to jeden z najbardziej imponujących przykładów świeckiej architektury średniowiecznej w Europie. Zbudowany w latach 1172-1219 pełnił funkcję siedziby sądów miejskich, miejsca obrad Rady Miejskiej oraz hali targowej. Obecnie jest tu centrum wystaw, wydarzeń kulturalnych i targów. Na szczególną uwagę zasługuje monumentalna drewniana rzeźba konia z 1466 roku, wzorowana na słynnym posągu Gatta Melate autorstwa Donatella. Wielka Sala to jedna z największych sal bez podpór w Europie. Ma 81,5 metra długości, 27 metrów szerokości i 24 metry wysokości. Jej ściany pokrywają cykle alegorycznych i astrologicznych malowideł, a dach przypomina odwrócony kadłub statku. Piazza delle Erbe z pałacem w tle, a na dole rynek. Zresztą już się kończy. O, słońce zachodzi po tej stronie placu.
ale to miejsce ożyje jeszcze wieczorem. Teraz się tutaj wszystko zwija. To miejsce ożyje wieczorem, bo restauracje, kawiarnie otworzą się po sieście i znowu będzie fajnie, gwarno i tłoczno. I to lubię. Ten piękny budynek za moimi plecami to jest sławna Caffè Pedrocchi. Sławna, bo jedna z najstarszych w ogóle kawiarni na świecie, założona w 1831 roku i serwują tutaj taką nietypową kawę miętową, która jest jednym z lokalnych przysmaków w Padwie. A oto sławna kawa Caffè Pedrocchi, serwowana od 1831 roku. Kawa z miętą, kawa z takim musem miętowym. Ale dobra, bardzo dobra, słodka, nie trzeba słodzić, posypana kakao, a ja muszę chyba się wytrzeć, bo już mam zielone wąsy. A do tego deserki miętowe, które się nazywają tak samo, Pedrocchi. Caffè Pedrocchi, jedna z najstarszych kawiarni na świecie. Pobudzony do działania, ruszam na poszukiwanie sławnego na cały świat ośrodka naukowego. Okazuje się, że znajduje się tuż za rogiem. Znów jestem na uniwersytecie i to nie byle jakim, bo Uniwersytecie Padewskim, założonym w 1222 roku przez uczonych i profesorów z Uniwersytetu w Bolonii, którzy poszukiwali wolności akademickiej. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo takich emblematów, pewnie znanych osób, znanych twórców, artystów, absolwentów sławnych tego uniwersytetu. Wśród nich było również wielu Polaków. Uniwersytet w Padwie był przez wieki jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia polskich elit. Szacuje się, że do XVIII wieku studiowało tam nawet około 800 Polaków i byliśmy drugą najliczniejszą nacją na tej uczelni po Włochach. Najsławniejsi absolwenci to m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski i Jan Zamojski. Lekko podłamany faktem, że nie jestem absolwentem tak znamienitej uczelni, popadam w zadumę, a idealnym miejscem do refleksji okazuje się kościół pustelników, czyli eremitów. Wnętrze świątyni zachwyca prostotą charakterystyczną dla kościołów zakonnych, a drewniany strop oraz fragmenty fresków tworzą wyjątkowy klimat tego miejsca. Kościół został wzniesiony w stylu gotyckim w latach 1276-1306 dla zakonu Augustianów eremitów. Dla polskich turystów ciekawostką jest pamiątkowa tablica poświęcona Janowi Kochanowskiemu, który studiował w Padwie. Od 2021 roku kościół wraz z innymi miejscami w Padwie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako część XIV-wiecznych cykli fresków z Padwy.
A oto sławna kaplica Skrowenich z jeszcze bardziej sławnymi freskami Giotta z XIV wieku. Wczoraj byłem wieczorem, to nie to, że się zakradłem tutaj za płotem, wczoraj byłem wieczorem i obejrzałem całą kaplicę. Niestety nie można tam kręcić materiału, zrobiłem kilka zdjęć, które Wam zaraz pokażę, a tutaj jest taka poczekalnia, gdzie najpierw się ogląda film o tym, jak powstały te freski i co oznaczają. Ale zajrzyjmy za zdjęciami do środka. Kaplica Skrowenich to jedno z najważniejszych dzieł sztuki średniowiecznej w Europie. Została zbudowana w latach 1303-1305 przez Enrika Scroveniego jako kaplica rodowa i akt pokuty za grzechy ojca, lichwiarza, którego Dante umieścił w boskiej komedii w piekle. Wnętrze kaplicy zdobią freski Giotta di Bondone, wykonane w latach 1303-1306. Cykl malowideł obejmuje 36 scen z życia Joachima i Anny, Maryi oraz Jezusa, od wypędzenia Joachima ze świątyni po zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Na ścianie naprzeciw ołtarza znajduje się monumentalny sąd ostateczny, a w dolnych partiach ścian alegorie cnót i wad oraz iluzjonistyczne elementy architektoniczne. Giotto zrewolucjonizował malarstwo, wprowadzając realizm, perspektywę, emocje i narrację. Jego dzieło uznaje się za zapowiedź renesansu. Freski Giotta inspirowały kolejne pokolenia artystów, m.in. Michała Anioła i Caravaggia. Nawet jeśli nie jesteście pasjonatami sztuki, to miejsce zdecydowanie warto odwiedzić. To mój drugi pobyt w Padwie. Poprzednio, jakieś 30 parę lat temu, byłem po prostu zbyt młody, by docenić piękno tego miasta. Teraz, będąc bardziej świadomym jego historii i dziedzictwa kulturowego, patrzę na Padwę i doceniam ją w zupełnie inny sposób. Lubię też obserwować codzienne życie, lokalne tradycje, chłonąć atmosferą miasta, a najlepiej samemu być jej częścią, niespieszną, gdzie na wszystko jest czas. Wciąż uczę się, że warto zwolnić i doceniać drobne rzeczy oraz to, co mamy wokół siebie. Jest tyle szczegółów, których na co dzień nie zauważamy. Mam wrażenie, że właśnie tutaj jest to możliwe. I to tyle z Padwy, moi drodzy widzowie. Znowu mi ta ręka tutaj lata, nie wiem co ja z nią zrobię, jak wrócę do Polski. Trzeba ją będzie gdzieś schować. Moi drodzy, dziękuję Wam za wspólną wycieczkę po Padwie. Mam nadzieję, że podobało Wam się miasto. Tu jest naprawdę dużo do obejrzenia i nawet mogę takie stwierdzenie wysnuć, że jest to świetna alternatywa dla drogiej i zatłoczonej Wenecji, więc właściwie lądujesz w Wenecji, myślisz Padwa i parę pewnie innych miast tutaj w regionie. Wszystkie są piękne. Ja tu jeszcze będę chłonąć tę atmosferę przez jakiś czas. Jest piękne popołudnie i pewnie wieczorem też. A Was pozdrawiam ciepło, trzymajcie się, no i do zobaczenia. Ciao, arrivederci, pa! Cześć, witam Was w mojej A to jest Bazylika Świętego... Jestem na placu katedralnym, a jak plac... Co ciekawe, tutaj mamy taki zegar starożytny z XIV wieku, z XV wieku. Tu mamy dworzec i stąd... muszę tak się odwrócić. A po drugiej stronie mamy Piazza dei Frutti. Dobrze. Moi drodzy, o i znowu ręka mi chodzi. Zielone wąsy. Jezu, jaka ta kawa jest dobra. Co to jest aperitivo? To nie jest tylko sam drink, ale także przystacie.